Cześć, z tej strony Radek Orszewski z podcastu Kanban przy kawie. Zapraszam Cię do kolejnego wideo, w którym opowiem, czym są kryteria wyjścia, a więc z angielskiego exit criteria. W tym odcinku opowiem, czym są kryteria wyjścia. Kryteria wyjścia wpisują się na pewno w praktykę jasnych i jawnych polityk. Zastanówmy się, co to oznacza w praktyce. Kryteria wyjścia lub po angielsku exit criteria to nic innego jak pewne warunki, które zadanie powinno spełnić, aby w powtarzalny, jakościowy, profesjonalny sposób opuścić kolumnę, w której odbywa się jakaś aktywność lub aktywności. Co to oznacza? Jeśli na naszej tablicy Kanban mamy obecne kolumny pokazujące, że w jakiejś z nich odbywa się jakaś aktywność, być może generowana jest jakaś treść, być może powstaje kod, być może powstaje dokumentacja albo testy lub cokolwiek w tym stylu, to powinniśmy zastanowić się, czy przestrzegamy jasnych i jawnych zasad dotyczących tego, co warunkuje przesunięcie tego zadania do następnej kolumny. Taką kolumną będzie prawdopodobnie kolumna pasywna, a więc kolumna, w której to zadanie znajdzie się już ostatecznie skończone, albo jeśli jest to tylko element naszej dłuższej tablicy lub przepływu, to będzie oczekiwało na podjęcie do następnej czynności. Upewnienie się, że na każdym z etapów znane są przynajmniej podstawowe, takie generalne, obejmujące większość lub wszystkie elementy kryteria wyjścia, gwarantują, a przynajmniej zwiększają prawdopodobieństwo tego, że w momencie, kiedy zadanie to zostanie podjęte do następnej aktywności albo zlecone do odbioru przez klienta, to nie powstanie tutaj problem polegający na tym, że o czymś zapomnieliśmy. To mogą być błędy zarówno jakościowe, jak i powstające, jeżeli chodzi o dokumentację czy różnego rodzaju inne czynności, które powinniśmy wykonać, albo artefakty, jakie powinny powstać. Jeśli zastanowimy się nad tym szerzej, to znana jest Wam pewnie definicja ukończenia, którą znamy z Scruma, a więc DOD. DOD nie jest właściwie niczym innym jak sumą exit criteria, które istnieją pomiędzy wszystkimi wcześniejszymi etapami, plus ewentualnie jakiś dodatek w postaci jakiejś ostatecznie wykonywanej czynności. Tutaj sobie zażartuję takim wzorem, że jest to suma po wszystkich exit criteria pomiędzy kolumnami aktywnymi i pasywnymi. Tu możemy sobie wyobrazić, że jeszcze wcześniej również może mieć jakaś miejsce aktywność i oczekiwanie, a więc wszystkie te elementy składają się na ukończenie tego zadania. Jeśli na samym końcu również coś wykonujemy, to tutaj możemy to kryterium wyjścia dodać. Brak jasnych i jawnych współdzielonych kryteriów wyjścia bardzo często powoduje, że zadania nie mogą przejść dalej, że powstaje pytanie, czy musimy i do jakiego stanu je wrócić. Nie jest tak, że w pracy intelektualnej kryteria wyjścia zabezpieczą nas przed 100% tego, że zadanie nie będzie mogło iść dalej, ale widzimy też dużo objawów tego, że procesy, które naprawdę są przewidywalne, mogłyby być robione profesjonalnie, tak robione nie są w wyniku właśnie braku jasności, jawności i powtórzę się, współdzielenia kryteriów wyjścia. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie już jasne, czym są kryteria wyjścia i jak mogą pomóc w profesjonalizacji procesu, w którym wykonujemy naszą pracę. Jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe, daj mu lajka, podziel się nim ze znajomymi, a jeśli masz temat, który chciałbyś lub chciałabyś, żeby znalazł się w podobnym wideo, daj znać. Do zobaczenia. Mówił Radek Orszewski.